Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Październik to miesiąc, w którym szkółki wysyłają do nas róże z gołym korzeniem. I właśnie przyjechała do mnie pierwsza przesyłka. A o tym, jakie odmiany zamówiłam, opowiem w dzisiejszym odcinku. Przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam na różany haul zakupowy. Jesień to najlepszy moment na zakup nowych róż. To właśnie teraz mamy największy z możliwych wybór odmian i jedyną okazję na zakup róż z gołym korzeniem, co wiąże się oczywiście z niższą ceną. Choć na moim kanale jest już kilka odcinków na temat róż i co roku zamawiam nowe odmiany, to nie ma jeszcze ani jednego odcinka na temat różanego haulu zakupowego. I świetnie się składa, bo przyszła pierwsza paczka z różami, zatem opowiem Wam, jakie odmiany zamówiłam i czym kierowałam się przy ich wyborze. A kto wie, może któraś przypadnie Wam do gustu i będziecie chcieli mieć ją w swoim ogrodzie. Przy okazji, jeśli szukacie ogrodowych inspiracji czy ciekawostek na temat roślin, to już teraz zapraszam Was do subskrypcji. Jak widzicie, krzewy, które otrzymałam, wyglądają naprawdę świetnie. Mają zdrowe i grube pędy i jest ich naprawdę sporo, co bardzo dobrze wróży przyszłości naszym krzewom, bo oznacza to, że będziemy mogli się spodziewać wielu kwiatów w przyszłym sezonie. Zacznę od poetry, którą znacie już z moich wcześniejszych filmów. Jest to róża rabatowa o zwartym pokroju, dorastająca do 1 metra wysokości i mniej więcej 70 cm szerokości. Jej półpełne kwiaty są w pastelowym odcieniu jasnego różu, a delikatna falbanka, którą zakończone są płatki kwiatów, dodaje jeszcze większego uroku. Całość wygląda bardzo świeżo i lekko. Co ciekawe, poetry jest odmianą, która świetnie odnajduje się na stanowisku płócienistym. Mimo że u nas ma tylko kilka godzin pełnego słońca, bo z jednej strony jest dom, a z drugiej strony sad sąsiadów, to jak możecie zauważyć, kwitnie bardzo obficie. Wystarczy, że będziecie ją regularnie ogławiać i odpowiednio nawozić, a ona odwdzięczy się Wam częstym kwitnieniem. Pachnie bardzo delikatnie i przyjemnie. Poetry została wyselekcjonowana przez niemieckiego hodowcę Cordesa, który niezwykłą wagę przykłada do zdrowotności swoich róż i taka jest właśnie poetry. Pędy są wyprostowane i sztywne, a liście ciemne i błyszczące. Mimo że rośnie w półcieniu, to jest niezwykle zdrowa i odporna. Nic więc dziwnego, że została ona nagrodzona certyfikatem ADR. Zamówiłam ją, ponieważ obok naszych 2 krzewów rośnie róża Queen Elizabeth, której to stanowisko zdecydowanie nie służy. Dlatego też Elizabetkę przenoszę w bardziej słoneczny zakątek naszego ogrodu, a na jej miejsce posadzę poetry, co według mnie jeszcze bardziej podkreśli romantyczny charakter tego zakątka. A skoro o przesadzaniu róż mowa, to dodam, że jesień to idealny moment na przeprowadzkę róż. Pamiętajcie jednak, że gdy sadzicie nową różę w miejscu, gdzie rosła inna, to zalecana jest wymiana ziemi przynajmniej wokół nowej bryły korzeniowej. Kolejną bohaterką dzisiejszego odcinka jest Jasmina. Przyznam, że nad jej zakupem myślałam już rok temu, jednak wymaga ona silnych podpór, a moja pergola jest dla niej zbyt delikatna. Natomiast w innym miejscu naszego ogrodu rosną 3 bezimienne róże pnące, które bardzo słabo kwitną i jak się domyślacie, wymieniam je na te 2 jasminy. Myślę, że ta odmiana dużo lepiej się tam odnajdzie, ponieważ jest ona niezwykle zdrowa, odnajduje się również na stanowisku płócienistym, a do tego posiada certyfikat ADR. Jasmina dorasta do 2,5 metra wysokości i około 1 metra szerokości, natomiast jej pędy są elastyczne, co sprawia, że można prowadzić je po łuku. Według opinii, które przeczytałam na jej temat, właściciele ją uwielbiają głównie za kwitnienie dosłownie lawiną lawendowo-różowych kwiatów,
A jak wiecie, uwielbiam wszystkie odcienie różu, zatem mocno trzymam za nią kciuki. Kolejną nową odmianą, której jeszcze u siebie nie mam, jest odmiana Gartenspaz. Zamówiłam 2 sztuki, ponieważ ma ona niesłychanie dobre opinie i jest najczęściej polecaną odmianą tego roku. Ceniona jest głównie za obfitość kwitnienia i wytrwałość, ponieważ kwitnie non-stop aż do późnej jesieni. A ponadto ma niezwykłe ubarwienie, bowiem początkowo jest jasno-żółta, a w miarę rozwijania się kwiatów dostaje różowo-malinowych rumieńców. Zatem jestem jej bardzo ciekawa. Z technicznych parametrów dodam, że jest to róża rabatowa wyhodowana przez Cordesa, bardzo zdrowa, posiadająca certyfikat ADR. Gartenspaz dorasta do 1 metra wysokości i 40 cm szerokości. I dokładnie takie same wymiary ma kolejna róża Cordesa, którą zamówiłam i jest nią Grossherzogin Louise. Mam ją już w ogrodzie, zatem bardzo chętnie Wam ją pokażę. Jest to róża wielkokwiatowa o bardzo bogatym wypełnieniu, należąca do kolekcji Perfuma. Oznacza to, że mówiąc krótko, pachnie obłędnie, co oczywiście potwierdzam. Możecie bowiem wyczuć gruszkę, magnolię, tuberozę, a nawet odrobinę jaśminu. Jest to odmiana bardzo zdrowa i bardzo często powtarzająca kwitnienie. Co ciekawe, krzew, który teraz widzicie, kwitł u nas pierwszy rok i od razu tak obficie. Każdego dnia otwierają się kolejne warstwy płatków, a kwiaty pojawiają się na różnych wysokościach, poczynając od samego dołu. Dzięki temu w jednym momencie możecie obserwować różne fazy rozwoju kwiatów. Choć kwiat w pełnym rozkwicie jest jednobarwny, to zanim jego rozeta całkowicie się otworzy, możecie dostrzec uroczą grę barw, począwszy od pastelowego jasnego różu, przez jasną morelę, aż do koloru żółtego, który jest w samym środku pączka. Jeżeli będziecie ją regularnie ogławiać i odpowiednio nawozić, to uwierzcie mi, że Grossherzogin Louise będzie kwitła nieustannie przez całe lato aż do późnej jesieni. I szczerze mówiąc, myślę, że w przyszłym roku będzie kwitła jeszcze piękniej. Wszystko razem składa się na to, że jestem nią całkowicie zauroczona i właśnie dlatego dokupiłam kolejną sztukę tej piękności. I tym samym przedstawiłam Wam już ostatnią różę z dzisiejszej przesyłki. Jeżeli chcecie wiedzieć, skąd je zamawiam, dajcie znać w komentarzu. Ja chętnie z Wami się podzielę namiarami, bo jest to polska szkółka różana. I nie ukrywam, że większość róż mam właśnie od nich. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu odcinka, proszę zostawcie zielone serduszko w komentarzu. I przy okazji dziękuję za wszystkie serduszka, które już otrzymałam. Sprawiacie mi tym ogromną przyjemność. Dziękuję również za kciuki w górę. Dzięki nim algorytm YouTube rozpoznaje film jako pozytywny i pokazuje go szerszej publiczności. A jeżeli lubicie ciekawostki na temat roślin, ogrodowe inspiracje, czy po prostu lubicie oglądać programy ogrodnicze, to zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie również o dzwoneczku. Dzięki temu YouTube zadba o to, byście byli zawsze na bieżąco. Znajdziecie mnie również na Instagramie Pastel Garden. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!